Udało mi się odwzorować wszystkie parametry, praktycznie takie same jak w przypadku wcześniejszego badania. Interwał praktycznie taki sam, czas użytkowania taki sam, średnia prędkość 45 km na godzinę, wcześniej 46 km na godzinę. Eksperyment z kategorii bardzo oryginalnych, ponieważ mieliśmy okazję bezpośrednio skonfrontować dwa różne oleje w bardzo zbliżonych warunkach eksploatacji. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Citroen C2, rok produkcji 2008, silnik 1.6 benzyna plus LPG, przebieg 218 900 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Warto zaznaczyć, że jest to trzeci etap badań dla tego samochodu. Poprzednie zostały opisane w odcinkach numer 87 oraz 134. Zapowiada się bardzo ciekawe porównanie, ponieważ w poprzednich etapach badany był olej Orlen, a dzisiaj wystąpi w roli głównej Lotos. Inicjatorem tego eksperymentu jest Krzysztof. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Krzysztof skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. Na początku dziękuję za dostarczone gadżety. Krzysztof odnotował braki laboratoryjne i przesłał do mnie upominek, za który dziękuję. Okazało się, że bardzo szybko pojawiła się potrzeba zastosowania tego nożyka. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej nowy, dość nietypowo, bo to jest olej z aktualnej wymiany, który będzie badany w kolejnym etapie. Natomiast w poprzedniej przesyłce znajdowała się próbka niezbędna do dzisiejszego eksperymentu. Szybciutko przerzucam Was w czasie do poprzedniej przesyłki, żeby zaprezentować, jak ona wyglądała. Wracamy do aktualnej przesyłki. Próbka numer 2 to olej przepracowany. Kilka informacji znajduje się na etykiecie, reszta za chwilę. Do samochodu zalany został olej Lotos Synthetic Plus w klasie lepkościowej 5W40 tym razem. Poprzednio była klasa 10W40. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie był dodawany żaden dodatek do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 8900 km, czyli sporo mniej niż w pierwszym etapie oraz porównywalnie do etapu numer 2. 20% eksploatacji to miasto, 80% trasa. Dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 3 miesiące, brak dolewek, brak płukanek. W tym obszarze również bardzo podobnie jak w poprzednim etapie. Dodatkowo Krzysztof napisał w ten sposób. Na okres jesienno-zimowy zdecydowałem się przejść na 5W40, aby silnik przy rozruchu w zimne dni miał trochę lżej niż na 10W40. Udało mi się odwzorować wszystkie parametry, praktycznie takie same jak w przypadku wcześniejszego badania. Interwał praktycznie taki sam, czas użytkowania taki sam, średnia prędkość 45 km na godzinę, wcześniej 46 km na godzinę. Samochód był użytkowany w dokładnie taki sam sposób, takie same codzienne trasy. Oczywiście nie jesteśmy w stanie odwzorować każdego przejechanego kilometra, jednak w mojej opinii jesteśmy blisko. Dzisiejsze badanie pozwoli porównać olej Orlen z wcześniejszych etapów z olejem Lotos i zobaczymy, który olej zachowa się lepiej w bardzo podobnych warunkach eksploatacji. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania oraz obserwowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 83,9 mm² przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 14 mm² przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 172. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta, obserwujemy zgodność z całkiem wysoką. Różnice nie przekraczają 2%, przy czym lepkość zmierzona w 40 stopniach jest niższa od zadeklarowanej, a w 100 stopniach wyższa.
To spowodowało różnicę we wskaźniku lepkości na poziomie 4%. Pora na olej przepracowany, przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 77 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,9 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 169. A to oznacza, że otrzymano bardzo zbliżone wyniki do poprzedniego etapu. Różnica oscyluje wokół 1%, co należy uznać za wysoki stopień podobieństwa. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Wykonano go w oparciu o test Motor Check-up oraz bibułę, której możliwości są cały czas sprawdzane. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Analiza plamy oleju w oparciu o test oleju MCU wykazuje bardzo dobrą jakość ogólną tego oleju. Wygląda na to, że wszystko działa prawidłowo. Olej ma nieduże ilości zanieczyszczeń, ale dodatki odpowiedzialne za dyspersję zanieczyszczeń spełniają bardzo dobrze swoją funkcję. Możemy w ramach ciekawostek rzucić okiem na wynik z poprzedniego etapu i porównać ze sobą te wyniki. Komentarz zostawiam po Waszej stronie. Zapraszam do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami pod filmem. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, co pojawiło się w oleju w wyniku eksploatacji. Podczerwień pozwala na dokładne wypunktowanie różnic między badanymi olejami. I tak, degradacja antyutleniacza, zbliżone poziomy w jednym i drugim przypadku, degradacja dodatków i bazy olejowej zdecydowanie mocniej widoczna w przypadku oleju Orlen, zanieczyszczenie oleju, bardzo zbliżone poziomy, natomiast powiedziałbym, że Lotos zawiera więcej tych zanieczyszczeń, co można interpretować na dwa sposoby. Stopień sulfonowania, ponownie zauważalna przewaga oleju Lotos. Stopień nitrooksydacji, tutaj lepiej zachował się olej Orlen. Oksydacja na zbliżonych poziomach. Podsumowując, eksperyment z kategorii bardzo oryginalnych, ponieważ mieliśmy okazję bezpośrednio skonfrontować dwa różne oleje w bardzo zbliżonych warunkach eksploatacji. W teście lepkościowym wypadły te oleje bardzo podobnie, natomiast w podczerwieni delikatną przewagę uzyskał olej Lotos, głównie za sprawą dodatków i bazy olejowej. Bardzo ciekawe będą wyniki z kolejnego etapu dla oleju Shell. Hipoteza, którą stawiam na ten moment, jest taka, że olej Lotos skuteczniej wyczyścił silnik, a co za tym idzie, zostawił lepsze środowisko pracy dla oleju Shell. Lotos miał więcej zagregowanych zanieczyszczeń niż Orlen, a dodatkowo pakiet dodatków zdegradował w zauważalnie mniejszym stopniu. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Jeśli materiał był dla Was interesujący, zostawcie ślad w komentarzu, łapkę w górę. Koniecznie zobaczcie inne testy na kanale. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. W sposób szczególny zapraszam do eksperymentowania zwolenników long life'ów. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!